Cześć, IT Tech z tej strony i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Większość z Was zapewne zna takie podstawowe narzędzie do analizy technicznej, jakim jest TradingView. No i jak wiecie, ten serwis oferuje sporo możliwości tutaj darmowych. Jednakże jeżeli chcielibyście jakieś wskaźniki tutaj mieć typu profil wolumenowy, więcej indykatorów, no to jesteście tutaj ograniczeni w zasadzie tylko do 3 indykatorów, czyli na przykład dacie sobie RSI, dacie sobie wolumen, macie cenę, no i w zasadzie nic więcej tutaj nie możecie zrobić w wersji bezpłatnej. No i tutaj chciałem Wam pokazać w dniu dzisiejszym alternatywę dla tego serwisu. Jest to całkowicie darmowa alternatywa, także jeżeli jesteście ciekawi, co to jest za narzędzie, to zostańcie ze mną. A teraz zapraszam na intro. Ok, na początku mały disclaimer. Pamiętajcie proszę oczywiście, że wszystkie materiały tutaj na YouTubie czy na Twitterze, które prezentuję i publikuję, są to moje subiektywne opinie na temat rynku kryptowalut. Pamiętajcie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystkie decyzje podejmujecie tutaj na własne ryzyko. Także jeżeli to akceptujecie, to łapa w górę, zostawcie suba i przechodzimy już do materiału. I jak wspomniałem tutaj we wstępie, każdy z Was praktycznie korzysta pewnie z TradingView, jeżeli patrzycie sobie na wsparcia i opory i używacie pewnie określonych indykatorów. Ja chciałem Wam pokazać w dniu dzisiejszym alternatywę, która jest bezpłatna. Zapewne znacie serwis CoinGlass. Jest to popularny dosyć serwis, który pokazuje tutaj funding rate, stosunek longów do shortów. Ukazuje również likwidacje, które odbyły się, na jakich wartości tutaj. Że ten wykres zapewne większość z Was kojarzy. Tutaj można sobie sprawdzić likwidację dla całego rynku, likwidację dla Bitcoina, dla ETH i dla poszczególnych tutaj altcoinów, które są. Nadmienię oczywiście, że ten materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany. Jest to moje znalezisko jakby, z tego serwisu korzystam na co dzień. No i od jakiegoś czasu tutaj wprowadzili już taką dosyć dużą aktualizację tego serwisu. Naprawdę się fajnie rozwinął i oferują dosłownie TradingView niemalże skopiowane 1 do 1 w swoim serwisie. Także jak zobaczycie, tutaj macie możliwość dodania niezliczonej ilości indykatorów. Wystarczy sobie zarejestrować konto. Link macie w opisie. Dodam, że to nie jest żaden link tam sponsorowany, nie jest to w żaden sposób żaden reflink i tak dalej. Także tutaj możecie sobie takie konto założyć, jeżeli macie ochotę i chcecie korzystać z tego narzędzia. No i tutaj jaka przewaga jest tego nad TradingView? Przede wszystkim macie darmowe indykatory, niezliczoną ilość typu, nie wiem, tam EMA Cross, wolumen. To jest fajne, to na przykład VPVR, czyli profil wolumenowy. To jest bardzo przydatne narzędzie. Jest to narzędzie na TradingView oczywiście płatne. No tutaj mamy bezpłatne, w tym tvcoinglass.com, póki co przynajmniej jest bezpłatne, także no ja z tego korzystam na co dzień, przesiadam się jakby z TradingView, jeżeli chodzi o taką analizę do tradowania i do różnych i do spoglądania na większą ilość indykatorów w jednym czasie. No i zobaczcie sobie, profil wolumenowy to oczywiście są strefy największego handlu, sprzedaży i zakupów tutaj, więc to może być oczywiście przydatne. To jest taki pierwszy indykator, z którego korzystam, ale co tutaj jest fajne, to na tym serwisie macie połączenie jakby indykatorów nie tylko z analizy technicznej, ale tutaj możecie sobie również włączać indykatory z serwisu CoinGlass, czyli na przykład Open Interest, czyli otwarte zainteresowanie, czyli na przykład Taker Buy albo Sell Volume, czyli zlecenia buy, zlecenia sell tutaj macie, ja tutaj sobie ustawiłem. Cumulative Volume Delta. Co to jest Cumulative Volume Delta, to Wam nie będę szczegółowo tłumaczył. Zalinkuję Wam tutaj w opisie filmu, co to dokładnie jest. W skrócie, generalnie, jeżeli jest przewaga tutaj sprzedających, to będziemy mieli trend spadkowy. Jeżeli tutaj mamy przewagę kupujących, no to volume delta będzie oczywiście szła do góry. No ja tego używam głównie na interwałach 5-minutowych i 15-minutowych, także tutaj jeżeli chodzi o rozpoznawanie jakiegoś trendu, to najlepiej jest to na tych małych interwałach, jeżeli chodzi o jakiś tam trading krótkoterminowy, typu na dźwigni 10, nie wiem, 15, 20, czy nawet na dźwigni razy 5. Oprócz tego używam oczywiście funding rate'u,
indykatora. No i oprócz tego jeszcze na samym dole, jak widzicie, jest tutaj zagregowana ilość longów i shortów. I zobaczcie, tutaj u góry macie rozgraniczone techniczne wskaźniki, również wskaźniki typu top trader, long and short positions, także to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja na przykład sobie tutaj dodam jeszcze dodam sobie zagregowany open interest coin marginet, czyli tutaj otwierany, jeżeli chodzi o granie na dźwigni za BTC, i tutaj kolejny jest zagregowany open interest przez stablecoiny, czyli przez USDT. Tutaj sobie to dodam i spróbuję sobie to zmaczować w jedno. Tutaj sobie otwieramy, jak klikacie sobie na 3 kropeczki Object Tree i jak chcecie sobie przenieść to do tej samej sekcji, no to przeciągacie sobie po prostu w górę. Tak samo postępujecie sobie z innymi indykatorami. Generalnie ja tutaj używam tych, które Wam wskazałem, są to najbardziej pomocne. Szczególnie jeśli na przykład widzicie, że otwarte zainteresowanie na przykład rośnie, a zaraz Wam pokażę tutaj w tym miejscu. Na przykład widzicie tutaj, że open interest nam rósł, tutaj mniej więcej, zaraz Wam to pokażę. Open interest sobie tutaj rósł, a w tym czasie skumulowany wolumen, czyli ta biała kreska sobie malały, no to możemy się spodziewać prędzej czy później, że będą spadki. No i zobaczcie tutaj, jak byliśmy w tym miejscu, mniej więcej tutaj widzicie, cały czas ten volume delta tutaj zaczął akurat chwilę rosnąć, ale generalnie trend był spadkowy i open interest rósł cały czas w górę. I zobaczcie, co momentalnie wywołało spadki. I tutaj funding rate oczywiście też był dosyć nisko. No i tutaj po prawej oczywiście macie listę ulubionych, listę trendujących, czyli tak jakby na czasie coinów. Możecie oczywiście mieć tutaj ulubione pary dodane. Co ciekawe, to możecie dodawać na przykład nawet 6, 8 czy 9 wykresów w jednym. Mogą to być różne kryptowaluty lub mogą to być te same krypty typu Bitcoin na innych interwałach czasowych. Także to jest mega fajne i oczywiście to jest za darmo, bo w TradingView, jak już byście chcieli sobie wejść i chcielibyście sobie zrobić taki widok, no to już musielibyście za to oczywiście zapłacić. Tutaj macie jeszcze oczywiście masę innych indykatorów. Ja tak jak wspomniałem, mam ten profil wolumenowy VPVR. Jak widzicie, ten EMA Cross 1030, ulubiony indykator X grosza. Zwykły wolumen, tak jak wspomniałem, Taker by Sell Ratio, Delta, czyli Cumulative Volume Delta. Otwarte zainteresowanie, tutaj sobie podglądam na różnych opcjach generalnie, czy jest to Coin Marginet, czy jest to Stablecoin Marginet. No domyślnie mam włączony oczywiście tutaj ten Open Interest. No i co ważne, oczywiście funding rate, który pokazuje tutaj zagregowany funding rate, czyli to, czy jeżeli jest dodatni, to oznacza, że longujący płacą shortującym, i odwrotnie, jeżeli jest ujemny, to oznacza, że jest więcej otwieranych pozycji short i shortujący muszą płacić tutaj longującym jakby za utrzymanie pozycji swojej oczywiście. No i ten stosunek zagregowany long and short ratio tutaj pokazuje nam generalnie, jakich pozycji jest więcej otwieranych, także to jest mega fajne. Tu oczywiście macie wszystkie inne funkcjonalności typu rysowanie, tak jak z TradingView, no bo to jest oparte jakby na TradingView, jak widzicie. I nawet macie odnośnik do tego. No ale co daje przewagę? Mamy tutaj indykatory wszystkie tutaj nie tylko techniczne, jak widzicie, tylko również wiele indykatorów tutaj stricte z CoinGlass. Macie je wszystkie tutaj wymienione, także naprawdę fajna opcja. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod filmem, co myślicie o tym narzędziu. Dajcie oczywiście znać również, z jakich alternatyw korzystacie. Ja do tej pory oczywiście korzystałem z serwisu Coinalize, on też jest również darmowy, to go też zalinkuję Wam pod spodem. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne ciekawe serwisy typu analiza techniczna i połączenie trochę danych on-chain, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie i używacie takie narzędzia, chętnie wypróbuję. No ja używam głównie tych dwóch, także Was zachęcam też do przetestowania, bo tak jak mówiłem, jest to totalnie za free. Także zobaczcie sobie i dajcie znać, czy Wam się to przydaje tutaj w tradowaniu. No i na koniec oczywiście chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim patronom, tym, którzy wspierają kanał IT Tech, wspierają mnie również przez subskrypcję płatną newslettera. Jeżeli byście chcieli wesprzeć moją działalność, tutaj przyczynić się do rozwoju jakby kanału, no to oczywiście
Zachęcam do odwiedzenia Patronite'a. Macie możliwość również wspierania przez newsletter. On jest w cenie tam $5 na miesiąc. Podpinacie sobie kartę i generalnie co miesiąc wam tam ściąga te $5. A jeżeli ktoś woli, nie wiem, na przykład blikiem, no to może wspierać przez tego Patronite'a właśnie. Co w zamian otrzymujecie, to tam tutaj wam zalinkuję, to sobie zobaczycie. Między innymi macie dostęp do grupy patronów na Telegramie, gdzie bezpośrednio też mam z wami kontakt, możecie mi zadawać pytania, też wrzucam wykresy na przykład na wasze prośby, wykresy na przykład serwisów płatnych typu CryptoQuant, typu Kingfisher. Jeżeli macie taką prośbę, to jak jestem przy komputerze, czy mam możliwość, to oczywiście takie wykresy udostępniam tam, także no, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może również dołączyć. Także na dzisiaj, żeby już nie przedłużać, z mojej strony byłoby to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie materiału. Wbijcie łapkę w górę, zostawcie suba, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!